Kaluch, prawdziwe życie, czyli skrót całego sezonu czwartego, w którym przedstawię wam najważniejsze informacje z każdego odcinka, a więc zapraszam was do oglądania. 16-letni Harry Simmons, syn Franklina, pod opieką rodziny zastępczej. Właśnie wtedy zaczynają się wakacje, poprzez które poznajemy jego znajomych. Nasz bohater z pomocą swojego ojca z rodziny zastępczej znalazł pierwszą pracę w supermarkecie. W tym też okresie zaczął swoje pierwsze rozgrywki w kosza oraz przypołowe akcje z chłopakami. Nasi bohaterowie mieli drobny problem z policją, która szukała Chrisa. Nie zabrakło też przypału u mamy, w wyniku którego ta zabrała go do ratusza, z którego udało mu się uciec po to, by zrobić swoją customową parę butów. Niebawem odbył też swoją pierwszą randkę z Jessie. Tym razem Harry dostał się do nowej pracy w Sneaker Store. Tuż po tym został pobity przez swoich ziomów sprzedających fake buty, by ten ich nie wydał. Zarobił też swoje pierwsze pieniądze na osiedlowym turnieju kosza. W tym odcinku Harry zwolnił się z pracy w supermarkecie na rzecz pracy w Sneaker Store. Zakupili też wraz z Mattym furę, która okazała się być kradziona z Clinton. Matty jednak postanowił uciec, przez co ją rozwalił i został aresztowany. Odcinek zaczął się od odbioru Mattiego z komisariatu. Za to wieczorem wraz z ziomalami szybka akcja oznaczania kontenerów w dokach w parze z małym pościgiem. Po wczorajszej akcji przypał Catsona za zniszczenie jego wozu. Poznaliśmy też Taylora, który widział w Harrym potencjał, w wyniku czego wręczył mu wejściówkę na najlepszą siłownię w mieście. Od tego momentu Harry zaczął regularne treningi na siłowni. Chwilę później pierwszy raz odwiedził salon Clinton Detailing, gdzie poznał cały jego zarząd. Wkrótce potem przyszedł czas na osiedlowy turniej kosza, z którego pieniądze poszły na spłatę auta Catsona. Harry pojechał wraz z ziomalami na swój pierwszy większy wyjazd, natomiast tuż po powrocie szef Sneaker Store'a miał do niego problem, ponieważ nie ukończył on projektu butów na targi. Następnie zapisał się też na kurs prawa jazdy. Tego wieczoru Harry wszedł w związek z Jessie. Kolejnego dnia rozpoczęcie roku szkolnego, za to wieczorem szybka przypałowa akcja z graffiti. Następnie bójka z byłym Jessie oraz targi customowych butów, na których Harry zajął drugie miejsce. Wieczorem miał także poważną rozmowę z policjantem o swoim zachowaniu. Tym razem Harry został zwolniony z pracy w Sneaker Store. Niebawem dostał się też do szkolnej drużyny kosza. Kolejnego dnia zaprosił Jessie na rodzinny obiad, a tuż po nim dotarł na pierwszą praktyczną lekcję jazdy, po której poznał nowego ziomka, czyli Paula. Szybka wizyta u lekarza, skąd pojechał na pierwszy teoretyczny egzamin prawa jazdy, którego nie zdał. Następnego dnia Chris też podpalił szkołę. Harry miał także zacząć robotę w nowym Sneaker Store, ale jak się okazało, był to lokal poprzedniego szefa, który go nienawidzi. Nasz bohater załatwił sobie dzień próbny jako tatuażysta. Pomogli także Ashowi uciec od jego agresywnego brata. Niebawem Harry miał też przesłuchanie w sprawie ostatniego podpalenia. Zaczął także nową pracę w salonie tatuażu, a ziomale wyrobili mu fake uprawnienia na motor. W tym dniu odbiór customowego motora Asha z Clinton oraz sprzedaż własnego rowera. Wkrótce po tym pierwszy mecz, który udało mu się wygrać. Jakiś czas później znaleźli wykrywaczem telefon, który chcieli zwrócić. Jednak dotarli do chaty, w której nikogo nie było, w wyniku tego ktoś zaczyna ich zastraszać i prześladować. Chwilę po tym dowiedział się też parę ciekawych rzeczy o swojej starej rodzinie. Wyjazd na wycieczkę szkolną, podczas której woźny spadł z tamy. Podczas trwania wycieczki chłopaki, znajdując klejnot, wygrali przelot samolotem. Postanowili też odwiedzić klub, w wyniku czego wycieczka ta dobiegła końca. Tym razem przypał z policją w związku z ostatnim zaginięciem woźnego. Z tego też powodu został on zawieszony w rozgrywkach szkolnej drużyny. Chłopaki zabrali Harry'ego na trening z czapki. Niebawem udał się też na nielegalne odwiedziny woźnego, a wkrótce potem na pierwszą poważną rozmowę z rodzicami na temat swojej przyszłości. Następnie zgłosili sprawę z prześladowcą na policję, a tuż potem Harry zakupił swój pierwszy samochód. Dzień, w którym prześladowca Harry'ego zniszczył auto jego ojca oraz motor Asha. Miał też okazję spotkać się z Ewą, z którą porozmawiał o swojej przeszłości. I na zakończenie udało mu się w końcu zdać egzaminy na prawo jazdy. Tego dnia Harry został przywrócony do szkolnej drużyny kosza. Niebawem wraz z mamą odebrał swój dowód i prawo jazdy. Chwilę później pojechał na bloki, gdzie dowiedział się, że ktoś podpalił jego nowe auto. W wyniku tego zgłosili sprawę do detektywa, który ma zapewnić im bezpieczeństwo. W tym dniu Harry zezłomował swoje spalone auto oraz dla bezpieczeństwa wraz z ziomalami przeprowadził się do nowej chaty. Kolejnego dnia spędził trochę czasu z Jessie, która kilka godzin później została potrącona przez jego prześladowcę. Wraz z detektywem zaplanowali akcję, która pozwoliła im go schwytać, przez co chłopaki złożyli zeznania na komisariacie. Następnego dnia Harry spotkał się z rodziną Clintonów, gdzie dowiedział się szczegółów swojej historii. Niebawem ziomale zakupili mu też nowy samochód. Tym razem Tyler zablokował Harrymu dostęp do siłowni ze względu na to, że przestał on regularnie trenować. Jak się później okazało, chłopaki wyremontowali też jego nowe auto. Kolejnego dnia pierwszy przegrany mecz kosza oraz nowa dorywcza praca na Uberze. W tym odcinku Harry odwiedził swojego starego szefa, od którego chciał odzyskać swój projekt butów. Następnie odebrał też swoje customowe auto z Clinton. Kolejnego dnia poznał też ojca Chrisa, czyli Christiana, i dowiedział się, że bloki zostaną niedługo wyburzone. Tego dnia Harry oficjalnie dowiedział się, że jest spokrewniony z rodziną Clintonów. Przy okazji osłonił też fajerwerkami dom inwestora, który chce wyburzyć bloki. Następnego dnia udało mu się zdać do następnej klasy oraz został zaatakowany przez swoich ziomków, którzy zawieźli go na jego imprezę urodzinową.